Dzień dobry! Dziś będzie o jednym z najsłynniejszych filmów wszechczasów. Forrest Gump w reżyserii Roberta Zemeckisa z 1994 roku. Ten film pozostał chyba w sercu każdego widza i dziś pokażę Wam, co się do tego przyczyniło. Pokażę, jak reżyser zbudował obraz głównego bohatera, którego historii chcemy słuchać. Forrest Gump jest bohaterem, który siedząc na ławce opowiada swoją niezwykłą historię życia. Ta opowieść miejscami jest smutna, miejscami śmieszna, czasem przerysowana, czasem niedorzeczna, a czasem bardzo prawdziwa. Mimo tego widzowie pokochali historię Gumpa i przez to samego bohatera. Chyba każdy, kto oglądał Forresta Gumpa, potwierdzi, że historia głównego bohatera jest wciągająca i ujmująca. I tu zdradzę Wam, że reżyser pewnymi zabiegami na obrazie podkreślił niezwykłość tej historii. Sprawił, że widz jeszcze bardziej dał się jej ująć. Robert Zemeckis pokazał bohatera w specjalnych kadrach. Te kadry mają za zadanie pokazywać i bohatera, i tło. Jedno z pierwszych ujęć prezentujących Forresta to ujęcie w planie ogólnym. Postaci są tutaj małe, ale widoczne. Mamy dużo przestrzeni wokół nich. Na tyle dużo, że widz może się jej przyjrzeć. Zwróćcie na nią uwagę. Jest to fragment przestrzeni miejskiej. Można powiedzieć typowej przestrzeni miejskiej. Taki kadr pokazuje człowieka z pozoru zwyczajnego, za którym jednak stoi niezwykła historia. Taki kadr daje również pokryjomu znać odbiorcy, że będzie miał do czynienia z wieloma historiami przypiętymi do tej postaci, że za taką postacią stoi olbrzymia opowieść. Kamera delikatnie zbliża się do bohatera. Zwróćcie uwagę, że jest to jedno długie ujęcie, nie ma cięcia. Jest to trudne ujęcie pod względem realizacji, a jednak reżyser postawił właśnie na takie. Taki sposób filmowania zespala tło z bohaterem, nie odcina ich od siebie. Pokazuje, że historia Forresta jest historią, która się toczy, płynie. Chciałbym zwrócić uwagę na szerokie kadry w tym filmie, które pokazują dużo przestrzeni za bohaterami, w tym głównej postaci Forresta. Zazwyczaj filmy nie operują taką ilością kadrów szerokich. Kadrów bliskich postaci jest dużo więcej. Reżyserzy chcą skupić uwagę widza na bohaterach i na relacjach między nimi, na emocjach z nich płynących. A do tego nadają się kadry bliskie, jak zbliżenie, półzbliżenie, czy choćby plan amerykański obejmujący człowieka zaczynając mniej więcej od kolan i kończąc na wysokości głowy. Takie kadry skupiają się na postaciach, nie na tle. To postaci stanowią główny temat tych obrazów. Widz skupia się na emocjach, jakie wyrażają te postaci. W filmie Zemeckisa również mamy takie kadry, ale wyraźnie jest ich mniej niż w przeciętnym filmie. U Zemeckisa kadry bliskie pojawiają się, kiedy są niezbędne, kiedy w bohaterze jest duża dawka emocji. Spójrzcie na ten kadr. Przedstawia młodego Forresta, który nie wie, co go czeka u lekarza zajmującego się jego wadą kręgosłupa. Jest przerażony. W tym przypadku mały Forrest pierwszy raz spotyka Jenny, która właściwie od tego momentu staje się miłością jego życia. Zemeckis musiał skupić się na postaci. Musiał pokazać chłopaka w półzbliżeniu. Tutaj Forrest pierwszy raz widzi, jak Jenny dzieje się krzywda. Dla niego to nie do pomyślenia. Musi zareagować. Bliskie kadrowanie zostało zastosowane także w scenie, kiedy między Jenny a Forrestem dochodzi do intymnego dotyku. Dla chłopaka jest to jego pierwsze takie zbliżenie. Tutaj Forrest patrzy na bliską jego sercu Jenny, która stawia pierwsze kroki na scenie, o której marzy. Forrest jest szczęśliwy, że osoba, którą kocha, spełnia swoje marzenie. Jest nią zauroczony. To ważna chwila w jego życiu widzieć Jenny na scenie. W tym przypadku Forrest pierwszy raz wyznaje miłość Jenny. Zemeckis skupia się tutaj na tych dwóch postaciach. Reżyser nie mógł potraktować ich kadrami szerokimi. Wyznanie miłości nie jest czymś błahym. W tym ujęciu Forrest rozmawia ze swoim przyjacielem z wojska, Benjaminem Babą. I tutaj Baba zaprasza Forresta do swojego biznesu marzeń. To ważne dla tego bohatera, z kim będzie współpracował, bo biznes, jaki sobie wymyślił, jest jego wyjątkowym marzeniem. Tutaj ich ostatnie wspólne chwile razem zostały pokazane na zbliżeniu. Twarz Forresta jest w tym wypadku bardzo ważna, bo trzyma on w rękach umierającego przyjaciela, którego marzenia już nigdy się nie spełnią. W tej scenie jest dużo emocji. Oto uratowany przez Forresta porucznik stracił nogi. Teraz ma pretensje do chłopaka, że nie pozwolił mu umrzeć na polu bitwy, tylko skazał go na bycie kaleką. Tutaj Forrest widzi pierwszy raz, jak ktoś bije Jenny. Ten bohater reaguje złością na takie rzeczy. Zobaczcie to zbliżenie. A tutaj jest bardzo wzruszająca scena. Forrest patrzy na chorującą i umierającą matkę.
Kobietę, która była najważniejszą osobą w jego życiu. Nie obyło się bez bliskich kadrów. W tej sytuacji Jenny pokazuje Forrestowi ich syna. Dla bohatera jest to duże przeżycie, bo nie wiedział o nim. Zresztą jego reakcja dużo mówi. Tutaj musiało pojawić się zbliżenie. To nie są wszystkie bliskie kadry, jakich użył reżyser, ale te najważniejsze. Wymieniłem najbardziej emocjonujące momenty w historii Forresta Gumpa. Chcę zwrócić Waszą uwagę na to, że na ponad 2-godzinny film kadrów bliskich jest niewiele. Robert Zemeckis pokazuje historię Forresta, operując głównie kadrami szerokimi. W tych obrazach postaci często są małe, ale widoczne. Dla reżysera ważne jest tło. Jest ono niekiedy nawet drugim bohaterem. Niekiedy opowiada własną odrębną historię. Ale jednak zadaniem tła w tych obrazach jest wspierać pokazanych bohaterów. Nawet tutaj, kiedy kamera skupia się na młodym Forrestie, to jednak kadr nie zbliża się do jego twarzy. Tło jest ważne. Bohater jakby zawsze był przyklejony do jakiegoś obrazka, do jakiegoś tła. Czy jest to dom, czy drzewo, czy stadion, zawsze jest to coś, co widz łatwo zobaczy i rozpozna. Wiąże się to również ze stosowaniem takiej ogniskowej obiektywu i takich parametrów technicznych, aby tło nie było rozmyte. Ono musi być widoczne. Zobaczcie to ujęcie. Do jego stworzenia został wykorzystany obiektyw z krótką ogniskową, który ujmuje dużą część obrazu. Dzięki temu powstał kadr, w którym widzimy bohaterów, autobus, a także niemal pełne tło, czyli las i drogę. Do tego tło nie jest rozmyte. Tutaj mały Forrest biegnie. Nie mamy zbliżeń na jego nogi czy głowę. Zemeckis pokazuje, co jest wokół niego. Zależy mu, aby widz to wszystko widział. Stosowane są często kadry z ptasiej perspektywy. Ukazują większą część obrazu. Tutaj kamera unosi się, pokazując pole kukurydzy, w którym chowają się dzieci, oraz dom, którego nienawidzi Jenny. Nawet w tej scenie, pełnej emocji, kiedy Forrest żegna się z matką, bo idzie do wojska, mamy plan ogólny. Tutaj mamy wyjątkowe ujęcia. Wyjątkowe, bo przelatujące helikoptery stanowią jakby kolejną historię. Ale jednak wspierają bohaterów, którzy trafili do jednostki porucznika. Zauważcie, że nie ma tutaj cięcia między obrazem ogólnym, a przejściem na bohaterów. Jakby tło i bohaterowie byli jednością. Tutaj mamy piękny pejzaż i żołnierzy. W tym obrazie są i bohaterowie, i tło, które jest ważne dla Zemeckisa. Nie zapomina o nim. Widz musi widzieć zarówno daną postać, jak i kontekst. Ślub z Jenny to bardzo ważny moment w życiu Forresta. To spełnienie jego marzeń z dzieciństwa po tak wielu latach. I Zemeckis pokazał ten ważny moment jednym obrazem w planie ogólnym. Dialogi w filmie często pokazują postaci w wąskich planach. Wynika to z tego, że widz ma się skupić na postaci, na rozmowie i wyrażanych emocjach. Do tego potrzebny jest odpowiedni obraz twarzy, tak aby była ona najlepiej widoczna na ekranie, czyli zbliżenie. W Forrestie Gumpie nawet dialogi są budowane na planach szerokich. W tych obrazach widać naprawdę dużo tła. Oczywiście odbiorca może skupić się na postaci, ale jednak reżyser nie daje zapomnieć o kontekście. Bardzo często naprawdę wiele widać w tle, a nawet dzieje się tam inna akcja, jak w tym przypadku. Forrest rozmawia z porucznikiem, podczas gdy łódź wpada na pomost. Nawet jak ostatecznie reżyser skupia się na twarzach bohaterów, to często robi najazd kamerą, zaczynając od planu szerokiego. Zobaczcie to ujęcie. Matka rozmawia z Forrestem. Kamera pokazuje ich w planie pełnym, ale cały czas powolnym ruchem zbliża się do bohaterów. Kończy w bliskim planie. Podobnie tutaj. Kamera zaczyna szerokim kadrem i zbliża się do Forresta odbierającego dyplom uczelni. Kończy półzbliżeniem. Nawet to ujęcie rozmowy Forresta z babą jest wykonane przy pomocy najazdu kamery na bohaterów. Kamera zbliża się do nich od planu szerokiego do wąskiego. Nawet bliskie kadry na bohaterów ukazują dużo tła. Dzieje się tak dzięki wykorzystaniu obiektywów szerokokątnych. W jednym z moich odcinków omawiam budowę obrazu w filmie Matylda z 1996 roku. Tam zastosowano podobną technikę zbliżenia postaci przy wykorzystaniu obiektywów o krótkiej ogniskowej, dzięki czemu pokazano dużo tła za postacią. Podobnie jest w filmie Zemeckisa. Tutaj Forrest jest wykadrowany jak na zbliżeniu, ale jednak widać resztę jednostki i niemal całe pomieszczenie. Podobne ujęcie mamy tutaj. W tym przypadku postaci wypełniają kadr, ale jednak pokazano dużą część sali szpitalnej. Te zbliżenia możemy nazwać pozornymi zbliżeniami w tym filmie, bo tło jest mocno wyeksponowane. Nie jest rozmyte, co izolowałoby je od postaci. Perspektywa jest bardzo szeroka, tak aby widzieć jak najwięcej elementów wokół bohaterów. Zobaczcie tę scenę, moja ulubiona. Forrest przemawia do tłumu. Scena ta zbudowana jest głównie z kadrów bardzo szerokich.
Jeśli już są zbliżenia postaci, to tak, aby widać było za nią dużo tła. Innymi słowy, w kadrze musi być dużo elementów za bohaterem. Scena kończy się spotkaniem Jenny i Foresta i tutaj reżyser nie stosuje zbliżeń. A zaznaczę, że to jedna z najbardziej przejmujących scen, która wywołuje ogromne emocje w widzach. Maksymalne zbliżenie, jakie robi reżyser, to plan amerykański, ale tylko przez chwilę. Dla mnie to coś niesamowitego. W tej scenie Forrest znowu spotyka Jenny. Jest to dla niego bardzo emocjonalne spotkanie, jak zawsze zresztą. Ich spotkanie ujęte jest nawet w tak szerokim planie jak ten. Dopiero pod koniec sceny mamy kadry węższe. Jak widzicie, kadry ukazujące naprawdę duży wycinek rzeczywistości filmowej są niezwykle ważne dla Zemeckisa w tym filmie. Ale właściwie dlaczego? Cały czas podkreślam, że kontekst jest równie ważny co postaci na pierwszym planie. Jakby on też grał w tym filmie. I oczywiście, on też ma swoją rolę. Tło jest bardzo piękne w tym filmie. Plenery są starannie dobrane i pokazywane o takiej porze, aby wyszły jak najlepiej. Trzeba przyznać, że obrazy zapadają w pamięć. Jak w przypadku wspomnianego na początku parku, mogłoby się wydawać, że są to typowe plenery. Jednak twórcy wykonali olbrzymią pracę, znajdując odpowiednie miejsca na świecie. We went to Alabama, which is where the story was supposed to take place, but in a sense, searching for Forrest Gump South was searching for a place that doesn't actually really exist. It's not to say that the South isn't the South, but it doesn't necessarily always appear the way you'd want it to. So I traveled quite a bit all around until I finally got to Savannah, and while we were in Savannah, went out to this park with all the old oak trees and the dripping Spanish moss, and there I could say, now we're in the South. I know we're in the South. Podobnie jest z wnętrzami, które drobiazgowo zostały przygotowane przez scenografów. Pamiętajmy, że tło zazwyczaj nie jest tutaj rozmyte, jest widoczne. Dlatego budowanie scenografii wymagało niezwykłej precyzji i zaangażowania. One of the great things about being a production designer and working for Bob Zemeckis is that you're always creating a perfect world. His perfect world. And what he basically says, it's like Candide. He's saying, what I would like to see in my perfect world is, and then that's my job, is to create that perfect world. Reżyserowi zależało na pokazywaniu tła dla postaci Forresta, bo taki zabieg miał za zadanie pokazać odbiorcy, że ta postać ma za sobą pewną historię. Historia to słowo klucz w tym filmie. Zauważcie, że Forrest na przestrzeni filmu pokazywany jest w kluczowych dla historii Stanów Zjednoczonych momentach. Niejednokrotnie twórcy użyli efektów komputerowych, aby wpasować bohatera w zdjęcia dokumentalne z kronik. Jednym z ciekawszych tego typu scen jest scena spotkania Forresta z prezydentem Johnem Kennedym. Pamiętajmy, że rok powstania filmu to rok 1994 i wówczas wszystkie efekty wymagały więcej pieniędzy i więcej pracy. A jednak podjęto wyzwanie. Można powiedzieć, że wklejano Forresta w historyczne tło. Jak widzicie, historia jest ważna w tym filmie. Historia kraju, ale i historia Forresta. To on zaczyna opowiadać swoją niezwykłą i jakże długą opowieść życia przypadkowym ludziom czekającym z nim na autobus. I dlatego tak wiele jest szerokich kadrów w tym filmie. Dlatego Forrest niejednokrotnie jest pokazywany na olbrzymim tle. Tle, które twórców filmu kosztowało wiele wysiłku i wiele pieniędzy. Ale właśnie tak zbudowano siłę Forresta. Kontekst określa także życie człowieka. To ile przeżył, ile zobaczył, ile płakał i ile się śmiał. Napiszcie w komentarzu, jaka jest wasza ulubiona scena z Forresta Gumpa. Moja to ta, kiedy Forrest spotyka Jenny podczas swojej przemowy. Dzięki za dziś i widzimy się w kolejnych odcinkach.